Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny filmik, dzisiaj przy niedzieli, a dziś do Was taki temacik po prostu, o którym też bardzo często sobie w życiu zapominamy. Po prostu sobie zapominamy. Wpadamy w taki pęd tego wszystkiego wokół nas, co się dzieje, że po prostu zapominamy o wszystkim. Może przytoczę Wam tutaj taką fajną historyjkę na ten temat, żeby Wam to troszeczkę bardzo fajnie zobrazować, bo jak wiecie, ja lubię bardzo często przytaczać Wam fajne historie, też i takie, które mają swój morał w środku. No więc przejdźmy sobie do tej historii. A więc był sobie pewien biznesmen. Miał super nowiutki samochód, dopiero co go odebrał prosto z salonu. No i pędzi sobie tym swoim pięknym samochodem przez te wszystkie ulice. Jechał dość szybko. Aż tu nagle pach! Coś uderzyło mu w samochód. Momentalnie od razu nacisnął na hamulec. Cofnął troszeczkę do tyłu. Wyszedł z samochodu i zobaczył wielkie wgniecenie w swoich bocznych drzwiach. Szybko rozejrzał się na boki i zauważył małego chłopca, który gdzieś tam obok stał, i zauważył też kamień, który leżał na ulicy. Szybko połączył fakty, że ten chłopak rzucił po prostu kamieniem w jego nowiutki, piękny samochód. Pobiegł wściekły do tego chłopca i krzyczy na niego: kim ty jesteś? Co ci przyszło do głowy, żeby rzucać kamieniem w mój samochód? Co ja mam teraz zrobić? Wiesz, ile to będzie kosztować? I krzycząc na niego, rzucając masę różnych argumentów, w końcu dał dojść do słowa chłopcu. Chłopiec takim troszkę załamanym, smutnym głosem powiedział: no przepraszam, proszę pana, ale nie wiedziałem, co mam zrobić. Próbowałem zatrzymać różne samochody, ale nikt nie chciał się zatrzymać. A ja pilnie potrzebuję tutaj pomocy. Potem wskazał palcem w drugą stronę i powiedział: mój brat przewrócił się tam. Ja nie mam siły, żeby go podnieść, ponieważ jest za ciężki. Prosiłem tylko o pomoc, ale nikt nie chciał się zatrzymać, więc nie zostało mi nic innego, jak po prostu rzucić kamieniem, żeby zwrócić uwagę kogoś na siebie. W tym momencie biznesmen obrócił się i rzeczywiście zauważył chłopca, który spadł z wózka inwalidzkiego. W tym momencie zaniemiał. Od razu szybko pobiegł, podniósł chłopaka, włożył go z powrotem na wózek inwalidzki, obtarł mu rany, które sobie zrobił przez ten upadek. No i stał tak w osłupieniu, patrząc, jak ten chłopak malutki powoli pcha ten wózek inwalidzki ze swoim bratem i oddalał się dalej i dalej i dalej. Biznesmen nigdy nie naprawił tego wgniecenia w tych drzwiach, pomimo że było ogromne i było bardzo mocno widoczne. Nie naprawił tego wgniecenia, ponieważ chciał, żeby upamiętniło mu to, żeby nie gnał przez życie cały czas w wielkim pędzie, nie rozglądając się na lewo i na prawo, żeby więcej uwagi poświęcał swojemu życiu, rzeczom, które dzieją się wokół niego, nim znów ktoś rzuci w niego kamieniem, żeby się zatrzymał. Także, moi drodzy, morał tutaj z tej historii jest taki, że my w życiu mamy naprawdę bardzo wiele rzeczy na głowie, które po prostu czasami jak gdyby odbierają nam logiczne myślenie i pędzimy przez to życie, zasuwamy przez to życie tylko od celu do celu, od celu do celu, bo dzisiaj praca, dzisiaj trzeba zrobić, dzisiaj trzeba tamto zrobić, tamto. Nie widzimy wokół siebie bardzo często też innych ludzi, którzy chcą po prostu też na przykład chwilkę z nami spędzić, ponieważ my mamy cały czas swoje cele wyznaczone i lecimy za tym. Nie widzimy innych rzeczy. Nie widzimy cichych szeptów aniołów, cichych szeptów Boga, który do nas przemawia, chce nam zwrócić uwagę na pewne rzeczy. I w pewnym momencie, no niestety, ale ten Bóg musi wziąć kamień i rzucić w nas kamieniem, żebyśmy się w końcu mogli opamiętać. Bo inaczej po prostu byśmy byli jak ten szczur w tym tunelu, który cały czas biegnie. Tak więc, moi drodzy, jeżeli macie jakiś gorszy dzień w swoim życiu, coś wam nie wyszło, to przyhamujcie na momencik.
policzcie do 10. Porozglądajcie się wokół, jaka piękna jest natura wokół. Uśmiechnijcie się. Pomyślcie sobie, że na świecie są ludzie, którzy są w jeszcze gorszej sytuacji niż wy. Są ludzie, których właśnie ta minuta czy ta sekunda jest ostatnią sekundą ich życia. Ponieważ tak to jest na świecie. Co ileś tam sekund, czy może nawet i co sekundę, ktoś odchodzi z tego świata. Ktoś inny znowu się rodzi. To jest normalny cykl po prostu na tym świecie. Więc kiedy masz ten gorszy dzień, to po prostu zamień ten smutek na uśmiech. Słuchaj swojej intuicji lub też słuchaj Boga, który ci coś podpowiada, żeby nie musiał czasem rzucić w ciebie kamieniem na opamiętanie. Bo te kamienie, które tak nagle nas trafiają znikąd, to są właśnie te kamienie na tak zwane opamiętanie. U wielu ludzi właśnie przez taki pęd, w którym siedzą, żyją cały czas, bardzo często rozwijają się też różnego rodzaju choroby. Ponieważ człowiek w takim pędzie cały czas jest w stresie. Nie ma tego momentu relaksu. Jesteś cały czas na pełnych obrotach. Jak myślisz, ile wytrzyma ci silnik w twoim samochodzie, jeżeli będziesz cały czas jechał na 5 czy 6 czy 8 tysiącach obrotach, zależy jaki samochód. No jak myślisz, ile pojedziesz? No długo nie pojedziesz, bo w końcu ci ten silnik rozsadzi. I tyle z tego będzie. Podobnie jest z naszymi ciałami. My też nie jesteśmy przystosowani do tego, żeby cały czas jechać ob maksimum. My musimy czasem zwolnić. I właśnie wtedy, kiedy nam to intuicja podpowiada, czy Bóg nam to podpowiada, czy aniołowie nam to podpowiadają, a my tego nie słuchamy, to wtedy właśnie leci ten dosłowny kamień w nas. I nagle wyskakuje jakaś choroba, która zatrzymuje wszystko i koniec. Tylko wtedy jest, gorzej. Wtedy jest gorzej, bo wtedy zatrzymałeś się. Ale co z tego, jeżeli masz już problem, który musisz rozwiązać, który cię wyrzucił totalnie z twojego życia. Także przemyśl sobie te słowa. Czy aby ten człowiek z tą brodą, który tutaj teraz do ciebie mówi, nie ma czasem racji? Nie musisz mi tego pisać, ale zostaw po sobie jakiś komentarz, będzie mi miło. Jakikolwiek też pomożesz, żeby ten film poszedł dalej swoim komentarzem. Zostaw też palucha do góry, czy palucha na dół, jak ci tam pasuje. Każdy gest tutaj się liczy, każdy gest nam pomaga. Zostaw może subskrypcję, jak jej nie masz, chcesz więcej takich treści. I pamiętaj na koniec jeszcze o konkursie, który tutaj cały czas trwa. Wszystkie produkty, które biorą udział w konkursie, znajdziesz w opisie tego filmu. Są to dobre produkty, które wam od lat polecamy, z których sami korzystamy, z których wielu was już też skorzystało i cały czas nam piszecie w różnych komentarzach, że jesteście zadowoleni z tych produktów. Także zerknij sobie tam do tego opisu. Jeżeli coś byś chciał stamtąd kupić, to wpisz sobie w uwagach do zamówienia konkurs szamanem i do 30 marca zostaw nam tutaj jakąś fajną historię na temat produktu, który kupiłeś. Może być coś fajnego, śmiesznego. Takie też bardzo lubimy. A my już 30 marca będziemy kogoś wybierać, kto dostanie bon na 12 000 złotych do tego sklepu i będzie mógł na sobie kupić, co tylko będzie chciał. Także ja wam życzę wszystkim miłej niedzieli. Tyle na dziś. Trzymajcie się, hej.